Witam serdecznie. Jadę nagrywać dla Was kolejny film z bardzo ciekawego miejsca, który zobaczycie już za kilka dni. A skoro czeka mnie dłuższa trasa, tak jest okazja, żeby przetestować najnowszą kamerę od 70My i zobaczymy, co to cudeńko potrafi. A jest to kamera z najwyższej półki, jeżeli chodzi o kamery samochodowe. Po montażu przedniej i tylnej kamery musimy pobrać sobie aplikację i sparować kamerę z urządzeniem, dlatego że nie ma ona w zasadzie żadnych przycisków do obsługi poza włącznikiem. Aplikacja od razu wykryła kamerę i już. Także parowanie zajęło kilka sekund, świetnie. Łączymy się z siecią. Możemy sobie wybrać tutaj język obsługi, jest oczywiście też język polski i proszę. I kamera z tyłu pokazuje nam to, co się dzieje za samochodem. Możemy skonfigurować sobie też nadzór parkingowy, ale teraz tym się zajmować nie będę. I obsługa poleceń głosowych. Niestety jak na razie nie obsługuje to języka polskiego, więc komendy trzeba wydawać po angielsku. Kamera ma wbudowane 128 GB pamięci, stąd nie musimy instalować tutaj żadnej karty SD. No i w zasadzie nagrywanie już się zaczęło, więc ruszamy w trasę i zobaczymy, jak ona się sprawdzi. W ustawieniach kamery możemy wybrać sobie rozdzielczość oraz to, czy chcemy, aby na materiale wideo były zapisane takie dane jak prędkość pojazdu, co się przyda w przypadku na przykład, kiedy jakiś nadgorliwy milicjant chciałby nam wmówić, że jechaliśmy za szybko, oraz dane na temat położenia pojazdu, bez dodatkowej instalacji nadajnika GPS. Ruszamy więc w trasę. Dzięki zmiennej pogodzie udało się przetestować kamerę w różnych warunkach, od słonecznego dnia po mroczny, deszczowy dzień i noc. W zestawie mamy dwie kamery. Przednia nagrywa w rozdzielczości 4K na sensorze Sony z obiektywem o jasności f1.8, dzięki czemu mamy bardzo przyzwoity i dość jasny obraz nocą. Innowacyjne technologie opracowane przez firmę 70My, takie jak My Color Vivid Plus, Night Owl Vision i LumiVision, gwarantują żywe kolory, minimalne szumy i czytelność nawet w nocnych warunkach. Druga kamera, którą montujemy na tylnej szybie, nagrywa w rozdzielczości Full HD. Oferuje nieco gorszą jakość, ale i tak dzięki temu mamy pogląd na szeryfów drogowych, którzy lubią jeździć na zderzaku i mrugać światłami. Obie kamery radzą sobie bardzo dobrze w słoneczne dni, nawet pod ostre słońce. W pochmurny dzień, kiedy światła jest znacznie mniej, obraz nadal jest wyraźny i czytelny. Nocą zaś, w porównaniu do kamer, których używałem wcześniej, mogę powiedzieć, że główna kamera sprawdza się rewelacyjnie. Zarówno w miastach, jak i na nieoświetlonych drogach. Jeśli chodzi o możliwość odczytania numerów rejestracyjnych innych uczestników ruchu drogowego, w pojazdach, które poruszają się przed nami i za nami ze stałą prędkością oraz stoją na poboczu drogi, zrobimy to bez większego problemu. Kamera posiada też funkcję buforowego nagrywania, która gwarantuje bezpieczny zapis materiału z momentu zdarzenia drogowego, chroniąc go przed nadpisaniem. Sporym minusem tej kamery jest brak możliwości zrzucenia materiału wideo bezpośrednio na komputer za pomocą przewodu USB. Jako że kamera nie posiada slotu kart SD, materiał z niej możemy zgrać wyłącznie bezprzewodowo przez dedykowaną aplikację. Mam nadzieję, że niedogodność ta również zostanie zlikwidowana wraz z aktualizacją oprogramowania. A samego materiału wideo w najwyższej dostępnej rozdzielczości możemy zmieścić na wbudowanym w kamerę dysku do około 7 godzin. Stąd wybierając się w jakąś dłuższą trasę, należy pamiętać, aby na bieżąco zgrywać sobie jej fragmenty, które chcielibyśmy w przyszłości do czegoś wykorzystać. Na koniec pokażę Wam jeszcze, co znajduje się w pudełku wraz z kamerą. Oprócz instrukcji obsługi mamy tutaj też takie folie, ekraniki, które naklejamy na szybę naszego auta, aby później łatwiej było odkleić kamerę od szyby, jeżeli chcemy ją zdemontować. Kamera tylna, która nagrywa w rozdzielczości HD. Podłączamy ją do naszej kamery za pomocą przewodu. Przewód do montażu kamery tylnej. Uchwyt samoprzylepny na przednią szybę.
łopatka, dzięki której łatwiej będzie upchać gdzieś ten przewód pomiędzy plastikami w aucie i przewód USB do zasilania naszej kamery. Oczywiście możemy ją zasilać z dowolnego gniazda USB w naszym samochodzie. Ewentualnie producent dodaje nawet ładowarkę do zapalniczki samochodowej. Mamy tutaj 2 porty USB, dzięki czemu kamera nie zajmie nam naszego jedynego portu. Możemy ją zasilać czy to z portu USB w aucie, jeżeli takowy posiadamy, jeżeli nie, zasilamy ją z gniazda zapalniczki. Aby jednak nie blokować portu USB w aucie ani gniazda zapalniczki, możemy zaopatrzyć się w dodatkowy moduł zasilania stałego. Ten akurat jest podłączany do gniazda OBD2, czyli tego diagnostycznego. Wystarczy podłączyć to do gniazda OBD i tutaj przypiąć kablem kamerę. Ten moduł posiada zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora. Możemy tutaj ustawić napięcie na akumulatorze, przy jakim będzie nam odcinało pracę kamery. Dzięki czemu nie doprowadzimy do sytuacji, w której nasz akumulator zostanie rozładowany przez tą kamerę. Jeżeli chcecie mieć najwyższej jakości nagrania, tak polecam zamontować też do kamery filtr CPL, dzięki któremu unikniemy odblasków spowodowanych szybą. Często odbijają się tam różne elementy deski rozdzielczej w tej szybie. Ten filtr zniweluje takie odbicia. Dodatkowo poprawi nam nieco kolory, niebo będzie bardziej niebieskie, a szczegóły i kolory całego pierwszego planu też będą wyraźniejsze. Zestaw nie należy może do najtańszych, ale jeżeli oczekujemy dobrej jakości obrazu i solidnego wykonania oraz dodatkowo zależy nam na stałym monitoringu auta w trybie parkingowym, co jest możliwe po dokupieniu dodatkowego modułu, tak z pewnością warto rozważyć zakup 70mi M800.